Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie przetargi w Niemczech, jak i second hand shopy. Dzisiaj wybieramy się na second hand shop. Jeden, drugi, trzeci, zobaczymy ile ich będzie. Zapraszam serdecznie na przegląd półek. Właśnie ostatnio sobie myślałam tak, że dawno nie spotkałam jakiegoś dużego zestawu obiadowego, bądź taki pełny do herbaty czy kawy. Tutaj mamy taki do obiadu, chociaż dzbanek jest, więc być może było jeszcze do kawy. Co to jest? Zobaczmy sobie, co to jest. Ach, to są różne, widzę, podobne do siebie, ale to są różne. To na przykład jest Bawaria, a to już jest na przykład Mitterteich. Także są różne, chociaż są, myślę, że jedna osoba je przyniosła. Ta 50 Susiera, mniejsza też. Ta miska kosztuje, paterka taka mała 2,50, wazy 5,50, ale wytarte są te zestawy, powiem Wam, nie kupiłabym, bo jest wytarty bardzo. Tu na rancie, zobaczcie sobie, jak jest mocno wytarty. Ktoś go pewnie mył w zmywarce. Jedynie co tu jest w najlepszym stanie to ten dzbanek. I on kosztuje... Ile on kosztuje? Nie ma ceny. On jest w najlepszym stanie. Tu mamy jeszcze obok kalę. Ona ma dziwny kolor, bo to nie jest biały, tylko to jest taki biało-szary. Chyba rzadko spotykam taki kolor. Chociaż ten już pod światło, bo tu bardziej światło daje na te dwie rzeczy, już inaczej wygląda. Albo ma inny kolor. No, chyba ma inny kolor, albo nie. To światło robi takie, wiecie. Jednak tu u góry mamy jeszcze taki wazonik, dzbanek w zasadzie. 5 euro Mitterteich. Mam wrażenie, że te ceny tak różnie ostatnio. Raz się coś trafi fajnego, tanio, a często są drogie te rzeczy. Tutaj mamy też bezcenne. Dzbanek. Nie ma ceny. Tu mamy jeszcze obok też, ale też wytarty cały ma na dole, widzicie? Tu. I on też chyba nie ma ceny. Nie, on ma cenę 9,50. No jak z takim wytartym rantem jeszcze 9,50 to dużo. Natomiast to jest bardzo ładne. I zapewne bardzo stare. Tak mi zalatuje na śląską porcelanę. Nie ma sygnatury niestety. Ale bardzo ładne. 3,50. Tu mam jeszcze taki zestaw do mokki zapewne. Bawaria 9,50. To na dole, to już tu było kiedyś. Pewnie Wam go pokazywałam. Niesygnowane, takie trochę włocławkowe. Ten zestaw 4,50. Kiedyś pamiętam, jak byłam w Głuchołazach na takiej wycieczce szkolnej, to takie rzeczy można było kupić jak to. O, jak to. Zestaw do oliwy, do octu. Jako taki, wiecie, suwenir. Tak jakoś pamiętam, to było dawno temu, bardzo dawno temu. A to jest coś markowego na pewno. Są tylko dwa, może Nachtmann może być. Euro 50, nie, są 4. 4 ładne. Coś tu jeszcze jest. U góry troszeczkę kryształu. Tu mamy taki ładny wazonik. Czy on będzie uranowy? Zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj mamy coś w witrynie, trochę biżuterii. Ten jest ciekawy tutaj. Już pokazuję ten naszyjnik. A tu u góry mamy jak takie wazoniki. I tu
Tu Rosenthal za 29,50. Tu mam takie coś, co wyciągłam właśnie tu z dołu. Zobaczcie, jakie piękne. Schönen guten Tag erstmal. Ja, wir sind ganz fleißig jetzt wieder öffnen, alles parat machen. 3 euro. Langsam heute angehen und Głośno się zrobiło strasznie. genau, und dann sind wir, legen wir aber wieder voll los auf. Tu jeszcze mamy taką fajną, bezcenną broszkę. Schau ich glaube ich auch mal kurz durch. Vielleicht kriege ich ja auch. Ja, die Sachen natürlich. Nein, nein, das ist klar. Das ist Dawno tu nie było całych serwisów. To jeszcze stoi. A na pewno rozpoznajecie, ale to nie jest Krosno. Natomiast dawno tu nie było całych serwisów do fotokawy czy herbaty. Dzisiaj jest z Rosenthala. Nie wyjdzie tanio. Talerzyki duże, o, po 4,50. Filiżanki po 6. Cukiernica 5. Mlecznik 5. Dzbanek 19. Ale zainteresowało mnie to. I to jest Davenport. Stare. Bardzo stara ceramika. Piękna. 3 euro sztuka. 3 euro sztuka. Tu jeszcze mam na dole taki zestaw. Nie wiem, czy on był większy. Noritaka Irlandia. Mlecznik. A dzbanki są po 4,50. Takie zielone. Też ładne. A tutaj to mi się tak kojarzy z Fatlawa albo z Szojryś. Ale chyba nie jest, nie ma żadnego wycisku. Euro sztuka. Tu mamy coś od Delfta, wyjątkowo tanio, za euro 50. Do powieszenia na ścianie. Co tu jeszcze jest? To już takie nowoczesne IKEA. Tu wyżej też mi się kojarzy z IKEA albo z Hodi. Crofton to Aldi za euro 50. Tu chyba już więcej nic nie ma takiego, co wpada w oko. Tutaj taki bufet za 285. Także troszkę, sporo. Zobaczcie, jakie ma szybki. Takie owalne. Tak jak u mnie w witrynie. Tak też mam takie szybki. No trochę drogo. A tu patrzcie, jaka sofa. Drewniana po bokach. Ciekawa. Tu na dole ma nawet szufladki. I ona kosztuje 220 euro. Więc nie najmniej. Piękny mebel. Taki sekretarzyk, ale go nie otworzę. Żadnego klucza nie ma. Nie ma nawet za co chwycić, żeby tak pociągnąć. Jedynie ten dół. Aha. Bardzo ładny. I nie kosztuje dużo, bo kosztuje 50 euro. W bardzo fajnym stanie. Zobaczcie, taką sosierkę małą. Jest to Thomas i kosztuje 2,50. Ładna, zgrabna, chyba takiej nie widziałam. Mam mlecznik za euro 50. To myślałam, że może być Delft, ale raczej nie jednak. Zaklejone, więc nie widać. 50 centów w każdym razie kosztuje. Tu mamy jakiś taki mały zestaw, zobaczcie, takie maleństwo. Tu jakaś taka pewnie prywatna manufaktura robiła. Jakiś taki pojemniczek. A co to jest?
To są chyba mieszadła, wiecie, do drinków albo to coś takiego. Tak mi się wydaje. Oto mamy Delfta. Do powieszenia. 5,50. Kto to metkuje, to ja nie wiem. Trochę drogo. O, jaka, zobaczcie, jaka tu jest. No, mlecznik chyba, nie? Sok słodki. Jakaś kaczucha. 3,50 i to jest Piliwójt, czyli Francja. Fajne. Fajne. Zeltman Weiden za 2 euro. Cóż to jest? Taka jakaś sztuka nowoczesna. To są osoby, wiecie, w takich przydługaśnych ubiorach. Tu jest ładny świecznik, też nowoczesny. No i to są takie dwie chryzantemy, które można gdzieś postawić, żeby było ładniej. I tu już nic więcej nie ma, myślę, ciekawego. Ale tu sobie jeszcze zajrzymy. Za 4 euro. To chyba jest do tego limona, pewnie do cytryny. Czasem tu są jakieś fajne sztućce, więc warto zaglądać. Tutaj mamy coś nowego. Ten dzwonek chyba jest nowy. Schinding, Bawaria. A ile on kosztuje? No nie jest jakiś spektakularny. 3,50. Bardziej mi tutaj zawołały te talerzyki. To są chyba te same, które tam gdzieś w innym miejscu widziałam. Też kosztują tyle samo i też dużo. 3,50. Nie 3,50, 5,50. Więc... Ale to często zależy od tego, kto to metkuje. Tu mamy taki ładny winterring. O. I on kosztuje 3 euro. No właśnie. To takie dziwne jest potem, że tak nierówno metkują te rzeczy. To co tu mamy? Huchenreuter. To już są takie nowoczesne. Ale bardzo ładny ten zestaw. To już nie jest Huchenreuter. Oto. Ale podobne, powiedzcie sami, pasuje do tego jakby. Dwie takie są. Dwie takie. W zasadzie 3 takie wielkie filiżanki i one kosztują 3,50. No. Dziwne te ceny. Te też są fajne, te talerze. I to też jest nie Huchenreuter, nie. To jest Desina jakaś nowoczesna. A to już to gorsza jakość. Tu mamy jeszcze, zobaczcie, Villeroy Boch. I chyba jest w miarę nowy, bo jest i w dotyku, i w wyglądzie bardzo dobrze wygląda. Filiżanka kosztuje 3 euro. Talerzyk 3, trochę sporo. A te większe, czekajcie. Te większe kosztują 4,50. No. Ale te są ładne z tyłu. I one kosztują też po 3 euro. Trochę większe od tych. Te są takie malusieńkie. No tak jak mówię, trzeba trafić na troszeczkę tańsze rzeczy. To mamy jeszcze u góry Arzberg i widzicie, też bardzo ładny. W zasadzie to złoto jest w ogóle nie starte i za euro. Mówię, zależne jest to na pewno od osoby, która metkuje. Tutaj cała waza kosztuje 3,50. Tu mamy jeszcze, to już było kiedyś, KPM Krister za 4 euro. Talerzyki są z tyłu, ale w nie najlepszym stanie. Takie to trochę złoto jest już wytarte. Tu jeszcze mamy taką piękną sosierę
za euro 50, dlatego mówię, no. Trzeba szukać i nie kupować od razu, jak jest drogo. Niestety. Jeszcze u góry jest taka ciekawa waza, zobaczcie. Ona tak wysoko stoi, ja nie bardzo mogę ją ściągnąć na dół. I to jest Winterling za 3,50. No. I to kosztuje 3,50. A to kosztuje 5,50. Coś tu nie tego chyba. Ciekawostka jest taka, że u góry jest 45 euro cena, a na dole jest 85 euro cena. Bardzo ciekawe, ale ładny. Ogromny ten talerz. Tu jak pełno na tych półkach. Ja już chyba miałam ten świecznik w ręce, ale on jest taki no nieładny, powiem szczerze. Nie wiem, na filmie pewnie tego nie widać, ale jest nieładny, taki. Ten metal jest taki, nie wiem, czy on był w zmywarce, może taki jest wyprany trochę. Natomiast tu mamy fajny, mosiężny dzbanek za 6,50 i tu jeszcze jeden wazonik za 3,50. A cóż my tu mamy? Wiadomo, co tu mamy od razu. Made in Poland. Jeden i drugi. Bolesławiec idzie ze mną. No bo jak nie? Musi. Te szklanki to są takie ewidentnie do takiej kawy, wiecie, sypanej po turecku. Fajne te szklanki. Takie porządne. A śmieszna ta szklanka na dole, taka okrągła troszkę. Za euro 50. Mi się wydaje, że warto. Takie do Polski, bo tutaj to tak się raczej nie pije takiej kawy. Nie pija. Ale w Polsce jak najbardziej. Tu są dwie miski jeszcze bardzo ładne. Zobaczcie, po euro. Winterling. Całkiem fajne. Tutaj mamy jeszcze taki zestaw. 3 euro sztuka. Już można na sztuki kupować. Takie trio. Tu też takie lata 60. A zobaczcie, jaka patera za euro. Dosłownie. Żebym nie miała, ale mam. Więc nie potrzebuję. Niech sobie ktoś kupi. A tu zobaczcie, jaka fajna ta pucha wielka. Ona kosztuje 5 euro. Die Erste Eisenbahn, Nürnberg, Fürth. Czyli o kolei. A tu zobaczcie, jaki mamy ładny dzbanek. Wygląda jak nowy, naprawdę. Totalnie nowy. A, to jest przecież Scheurig. Za 4 euro. Westgermany. 28 cm wysokości, bo jest numer fasonu modelu 499. Kreska 28, to znaczy 28 cm ma. Ale jest w takim stanie, to są lata 60. Jest w takim stanie, że w szoku jestem. No jak nowy, naprawdę. 4 euro, super cena. Myślę. Tu jeszcze mamy ładne lampki. 4 euro za 4 sztuki. Tu mamy bardzo ładny obraz. O.
Ale niestety nie jest... No musiałabym go ściągać, żeby zobaczyć cenę. Musiałabym kogoś wołać. Trzeba zapytać o niego. No ta Livia to już raczej nie nadaje się do sprzedaży chyba, co? Paskudnie wygląda. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Ja mam na imię Kasia i to ze mną oglądacie Pchletarki w Niemczech. Jakieś second hand shopy, czyli takie sklepy, gdzie można kupić różne rzeczy z drugiej ręki, używane mianowicie. I dzisiaj sobie wymyśliłam, że usiądę sobie trochę inaczej i pokażę Wam tło trochę inne, żebyście się nie znudzili. Moi drodzy, z takim pięknym tłem i po prawej, i po lewej. Myślę, że sobie tutaj pokażemy, co dzisiaj, w zasadzie co przez ostatnie dni zakupiłam do tego filmu, bo chwilę tam chodziłam. To są, czasami widzicie po ubraniu, że czasem mam w filmie nawet 3 outfity, bo nie zawsze mam czas, żeby iść jeden raz, to po pierwsze, a po drugie czasem idę i spędzę tam pół dnia na tych sklepach i nic nie kupię. Coś tam nagram, ale nic nie kupię, więc trzeba iść jeszcze raz. Moi drodzy, co dzisiaj kupiłam, mam nadzieję, że mieliście miły tydzień. Co ja dzisiaj kupiłam, już Wam pokazuję. To jakoś trafiło się, że tych rzeczy jest więcej niebieskich niż innego koloru, ale zobaczmy. Zobaczmy, co dzisiaj przybyło. Moi drodzy, pierwszą rzeczą jest Delft, czyli taki talerzyk z Delfta do powieszenia. On ma taką zawieszkę tutaj z tyłu, którą można, moi drodzy, zawiesić na ścianie. Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. Próbuję to miejsce pierwszy raz, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Jak kojarzycie ze sklepów, były też inne talerze. One też były do zawieszenia i nawet chyba takich samych rozmiarów, ale były dużo droższe, kosztowały 5,50. Ten kupiłam w innym sklepie za euro 50. Myślę, że super cena. Wtedy nie można marudzić, że jest naprawdę za drogo, myślę. Kolejną rzeczą, moi drodzy, są dwie rzeczy w zasadzie. Bolesławiec chyba ostatnio mnie lubi i często do mnie wskakuje, więc wzięłam dwie rzeczy. O, i to jest właśnie taki model, który ja najbardziej lubię. Właśnie w te kółeczka, kropki, czy jak to nazwać. Moi drodzy, zobaczmy sobie sygnaturę. Tak wygląda sygnatura. Handmade in Poland. Bolesławiec, zobaczcie. O, taka sygnatura, to jest wreszcie jeszcze 2 euro kosztował ten talerzyk, a w zasadzie taka, myślę, że taka paterka podłużna bardziej można to nazwać. Tutaj jest, zobaczcie, tutaj jest nawet taka duża nalepka, jest też sygnatura taka pieczątka, 3 euro kosztował ten talerz i jest to też napisane handmade in Poland, 3 euro, ale na tej białej nalepce tutaj na dole mamy napisane ceramika artystyczna aesthetic ceramic made in Poland, Bolesławiec i tak dalej. Myślę, że ta jest taka troszeczkę, widzicie, głębsza, ale bardzo ładny. Obydwie mają ten sam motyw. Bardzo fajny. Ja bardzo lubię właśnie ten motyw w kropki. Jest taki, jak dla mnie, po prostu mi się bardzo podoba. Obydwie kosztowały 5 euro razem, także niewiele. Moi drodzy, teraz mamy cudeńko, które takie rarytasy zdarzają się rzadko, chociaż ja wiem, no tak rzadko znowu nie, myślę, że raz na miesiąc się zdarzają. To są takie talerze głębokie, bardzo duże, one są wyjątkowo duże. Rzadko widuję takie głębokie talerze duże. Jest to, słuchajcie, England, czyli Anglia. Davenport, Staffordshire, moi drodzy. Napiszę Wam na ekranie dokładnie nazwę firmy. Natomiast są to bardzo stare talerze, bo to jest końcówka XIX wieku. I myślę, że są naprawdę w fajnym stanie jeszcze. Zobaczcie. Do góry nogami Wam to pokazuję. O.
I chyba widać, jak one są duże. Ja tu nie mam takiego talerza. Ale zobaczcie na przykład do tego. Jest różnica, nie? To jest ten taki mały deserowy talerzyk. A ten jest po prostu ogromny. To jest wielkości większy niż duży talerz płaski. A jest głęboki, nie? Bo jednak te głębokie talerze zawsze są takie mniejsze od tych płaskich, nie? Także tak, mam takie dwa. O, zobaczcie sobie, mam takie dwa. I każdy kosztował 3 euro. Także myślę, że mam już parę takich talerzy właśnie bardzo starych. Z Davenport mam pierwsze. Takich jeszcze nie widziałam, nawet nie miałam w rękach. Myślę, że są bardzo ładne. Bardzo ładne i super zachowane. Także super. Tak, moi drodzy, zrobiłam sobie krótką pauzę, bo sobie jeszcze coś przyniosłam. Ale najpierw zobaczmy sobie ten piękny dzbanek. Ciekawa jestem, czy zakładaliście, że go wezmę, bo ja ogólnie nie jestem jakąś wielką fanką tych wazonów Scheurich Westgermany, natomiast ten jest, myślę, że bardzo ładny. Będzie pasował też bardzo do różnych innych aranżacji, bo zobaczcie sobie, jak mam na przykład mały wazon Delfta z Holandii i zestawione razem będą bardzo ze sobą współgrać. Bardzo, bardzo wręcz. Szczerze to pierwszy raz widziałam taki wazon od Scheurich, czyli Westgermany, w takiej malaturze, można powiedzieć. On jest po prostu, nic na nim nie ma, jest po prostu jeden intensywny beżowy kolor i nic więcej. W ogóle wygląda jak nowy, naprawdę, to są jakieś lata 60. A on jest naprawdę jak nowy, jak nieużywany. Jest to model fason 499, kreska 28, czyli 28 to jest wysokość jego, 28 cm. Zobaczcie sobie, jak wygląda dół, czyli Wugermany. U góry macie numer fasonu, wysokość i 4 euro. Naprawdę za 4 euro to jest bardzo fajna rzecz i bardzo fajny zakup. Dlatego, pomimo tego, że nie jestem fanką marki Scheurich, ale być może jeszcze nie widziałam, moi drodzy, wszystkich, nawet na pewno, więc pewnie mi się jeszcze jakiś trafi, który mnie jakby zachwyci. Myślę, że on tu całkiem ładnie pasuje razem z tym niebieskim wazonikiem. Moi drodzy, i ostatnią rzeczą jest coś pięknego. Coś, co nie do końca jestem pewna, do czego służy, ale pewnie być może Wy wiecie i dacie mi znać, na co, do czego można tą rzecz użyć. Moi drodzy, mam tu takie piękne puzderko, o takie małe. Oczywiście na biżuterię. Otwórzmy to sobie. Ciekawa jestem, czy domyślacie się, co kupiłam, ale to już widać. Zobaczcie, jak to się błyszczy. To jest byle co. To nie są byle jakie szkiełka. Na pewno to jest coś fajniejszego. Piękna broszka. Tak mi się wydaje, że to jest piękna broszka. Zobaczcie, jak ona się błyszczy. Nie? Oczywiście nie musi być do tej bluzki, może być do czarnej bluzki, może być do jakiejś takiej, wiecie, do sweterka z boku. Bardzo ładna jest ta broszka. No coś cudownego. Tutaj najwyraźniej teraz światło mi bardzo współgra. Moi drodzy, tylko że ona z tyłu jest, ona kosztowała 3 euro i ona z tyłu jest, ja nie wiem, czy ona służyła może do butów, może służyła do, wiecie, z przodu jako taki ozdobny element. Może służyła też, była wpięta w torebce. Może była wpięta w kapelusz na przykład, bo zobaczcie, ona ma zupełnie inne zapięcie, w zasadzie zapięcie takie widzicie. Teraz będzie troszeczkę gorzej widać, bo on sfokusuje bardziej chyba ją niż mnie. Czyli to widać, jak ona ma dziwne zapięcie, widzicie? O, takie dwa jakby metalowe pręciki po jednej i drugiej stronie. O, które można przygiąć, zobaczcie. Ja je mogę przygiąć razem. Wydaje mi się, że ona była tak gdzieś wpięta w ten sposób. Myślę, że można by ją założyć do na przykład bluzki w ten sposób, żeby się to wpięło tutaj w to miejsce, gdzie jest guzik. Natomiast czy to by nie wypadło? Na pewno by wypadło, gdyby to, że tak powiem, gdyby to chcieć się schylić, nie?
Muszę o tym poczytać, moi drodzy. Nie miałam czasu na tym się za bardzo zająć, ale może macie, ja już nieraz od Was słyszałam różne ciekawe rzeczy, bo to jest właśnie fajne w chodzeniu po takich sklepach używanych, że kupuje się często takie rzeczy, które... Upsa! Uciekło. Które właśnie pierwszy raz w życiu. W związku z tym jest to taka ciekawostka, więc dajcie znać. Może Wy już takie coś mieliście kiedyś w rękach. Całkiem możliwe. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Dzisiaj jakoś chyba nie za długo. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Dajcie znać, jak Wam się podoba moja oprawa z tyłu. Myślę, że to jest fajne miejsce do nagrywania. Tak trochę inaczej, tak trochę ładniej. Do usłyszenia, moi drodzy, i do zobaczenia. Pa!